Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej i o Bitwie Warszawskiej będzie jednym z ważniejszych elementów wystawy stałej Muzeum Historii Polski, które powstaje teraz w warszawskiej Cytadeli. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, niewypowiedziana nigdy, stała się jakby siłą faktu. Armia Czerwona, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, zaczyna marsz na zachód i w Europie urządzanej przez bolszewików nie ma miejsca dla państwa polskiego. Piłsudski dopiero w 1920 roku udowodnił, że nie był tylko przywódcą, brygadierem legionistów, ale pełnokrwistym, prawdziwym wojskowym, który w olbrzymiej, wielkiej wojnie o niepodległość Polski potrafił ją ocalić, a tą wojnę wygrać. Kiedy Armia Czerwona stała pod Warszawą, przeciwnik Piłsudskiego napisał, że jedynie cud może nas uratować. No i ten cud się nagle dzieje. Jednym z najważniejszych miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości jest warszawska Cytadela. To stąd w listopadzie 1918 roku została nadana depesza obwieszczająca światu powstanie niepodległego państwa polskiego. I mówiąc o polskiej wolności, mówiąc o polskiej niepodległości, zwłaszcza tej z roku 1918, której bronili Polacy w roku 1920, no nie sposób przejść obojętnie obok tej przestrzeni. Polska w niepodległość została wprowadzona przez wybitnych polityków i wojskowych. Warto tutaj wspomnieć chociażby o Romanie Dmowskim, czy Ignacym Janie Paderewskim, czy Józefie Hallerze. Ale chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, że najpotężniejszą, czy taką najważniejszą z postaci jest Józef Piłsudski. Kamieniem milowym, który stworzył prawdziwy mit marszałka, była wojna 1920 roku, wojna Polski z Rosją bolszewicką. Wojna nie do uniknięcia, wojna ciężka, długa, która z jednej strony była wojną o niepodległość, bo gdybyśmy przegrali, stracilibyśmy państwo, ale z drugiej strony była to wojna o naród. O to, jaki będzie naród, czy czeka nas to, co w Rosji, czyli likwidacja elit fizyczna, złamanie ciągłości historycznej, zerwanie z tą pamięcią przeszłości, zerwanie z wszystkim, co tworzy tkankę narodu. Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku była także związana z wielką akcją propagandową, która przede wszystkim ruszyła ze strony sowieckiej. Jednocześnie starano się stworzyć na arenie międzynarodowej obraz państwa miłującego pokój, starającego się go zachować, unikającego agresji. Z drugiej strony planującej starcie z państwem sąsiednim. Od początku powstania tego państwa bardzo silnie rozwinęła element propagandy. Powołała nowe instytucje, które propagowały tego typu sztukę. Najważniejszą z nich była rosyjska agencja telegraficzna Rosta, której oddział, tak zwane okna Rosta, produkował plakaty propagandowe rozwieszane w całej Rosji, skierowane zarówno do własnych obywateli, jak była to propaganda zagraniczna, przede wszystkim skierowana na pozyskanie opinii światowej do nowego państwa sowieckiego. Jest to po prostu koncepcja wojny klasowej. Zajmujemy Polskę, wchodzimy w konflikt z Polską, ponieważ szerzymy międzynarodową rewolucję. Polska jest przeszkodą osiągnięcia tego celu. To byłoby straszne, to bylibyśmy dzisiaj zupełnie innym społeczeństwem. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak innym. Można wiele tutaj opowiadać o tym, co nam szykowano. Jednym słowem, to, co było w Rosji. Likwidacja fizyczna elit, pozbawienie narodu głowy i stworzenie z tego narodu zupełnie innej masy powolnej partii bolszewickiej. Głównym argumentem i głównym obrazem, który pojawia się w plakatach sowieckich, jest obraz polskiego pana czy szlachcica, który jest tam właściwie zamiennikiem postaci Polaka. Bolszewicy pokazani są jako siła, zresztą taką siłą rzeczywiście w historii byli, jako siła, która chciała zaproponować ludziom zamieszkałym na terenie Polski zupełnie inny sposób definiowania samych siebie. Jest apel do całego społeczeństwa odparcia jakiejś ogromnej
tajemniczej nawały, która nadciąga z kierunku wschodniego. Muzeum Historii Polski posiada bardzo ciekawą kolekcję tego typu plakatów. Ukazana jest jakby mobilizacja wszystkich. Plakat Zygmunta Kamińskiego pokazuje wymarsz mężczyzn w bardzo różnym wieku, od człowieka bardzo dojrzałego po chłopca dobosza, który właściwie wybija marsz wyruszających ochotników. Na szczęście ta wojna już w roku 1919 przynosi naszym wojskom wiele sukcesów. To jest armia ochotnicza głównie, początkowo ją zaczyna, bo w Polsce idzie do wojska ten, kto chce, a nie ten, kto jest powołany, ponieważ nie ma jeszcze poboru przymusowego. Do walki z bolszewikami stanęły dziesiątki tysięcy ochotników. Stanowili przekrój całego społeczeństwa. Byli wśród nich ziemianie, chłopi, robotnicy, studenci, przedstawiciele mniejszości narodowych. Na front masowo ruszały kobiety, w większości jako sanitariuszki, ale były wśród nich i żołnierki. Walczyły i ginęły tak samo jak zawodowi żołnierze. Ważną rolę na zapleczu frontu odgrywała inteligencja. Literaci pisali broszury, plastycy wykonywali plakaty i ulotki, które rozdawano na ulicach. A więc mamy obraz w zasadzie całego społeczeństwa zjednoczonego wobec nadchodzącego zagrożenia. Ten obraz całkowicie mija się z propagandą sowiecką, którą, jak wiemy, i przyznawali to sami przywódcy państwa sowieckiego, poniósł klęskę, ponieważ społeczeństwo polskie, odrodzona Rzeczpospolita, nie kupiła tego wzorca klasowego konfliktu. Wojna polsko-bolszewicka była specyficznym konfliktem. Z jednej strony pojawiły się klasyczne rodzaje broni, artyleria typu kawaleria, a z drugiej pojawiły się nowe środki bojowe wprowadzone tuż przed I wojną, bądź też rozwinięte w czasie I wojny światowej. Z takich klasycznych elementów uzbrojenia, wyposażenia żołnierskiego, które pokażemy na wystawie stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie, jest lanca kawaleryjska francuska wzór 1913. Broń tego typu żyła w dużej ilości wraz z armią generała Hallera wiosną 1919 roku. Kawaleria odegrała znaczną rolę w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie po obu stronach, po stronie polskiej, po stronie bolszewickiej, walczyły duże oddziały kawaleryjskie. Dwie takie ważne bitwy, w których kawaleria odegrała ważną rolę. Pierwsza to był zagon na Koziaty pod koniec kwietnia 1920 roku podczas polskiej ofensywy na Kijów, a druga była to bitwa pod Komarowem 31 sierpnia 1920 roku, blokująca sowieckiej I Armii Konnej dostęp na Zamość i spowodowała jej rozbicie oraz pozbawiła jakichś możliwości ofensywnych i zmusiła do stopniowego wycofywania się. Oprócz lancy będziemy również chcieli pokazać ogniwo gąsienicy z czołgu Renault FT. Czołg ten, bardzo nowoczesny jak na tamte czasy, został opracowany w 1917 roku przez Francuzów, natomiast w kolejnym roku przeszedł swój chrzest bojowy. Do Polski trafiło 120 sztuk tego pojazdu. Czołgi te wykorzystano w 1919 roku, już wkrótce po przybyciu, w czasie wojny z Ukraińcami, natomiast później już w czasie ofensywy jesiennej na Białorusi. No, co wyróżniało ten czołg francuski, była bardzo nowoczesna konstrukcja, która de facto dała początek nowoczesnym czołgom, gdyż pojazd posiadał wannę, posiadał przedział bojowy, przedział silnikowy i posiadał obrotową wieżę. I Polska, posiadając tego typu pojazdy, była liczącą się siłą w Europie, gdyż z uwagi na to, że było to 120 bardzo dobrych, chyba o ile nie najlepszych pojazdów w tej klasie. Zarówno lanca kawaleryjska wzór 1913, jak i czołg Renault FT służyły w armii polskiej przez cały okres międzywojenny. Rok 1920 jest decydujący dla wojny Polski z Rosją bolszewicką. Decyduje się, kto zwycięży.
Ponieważ bolszewicy szykują ofensywę na Polskę gdzieś w czerwcu, lipcu 1920 roku, jest przygotowany plan Szapocznikowa, zniszczenia Polski i stworzenia tutaj Republiki Rad. Wódz naczelny i naczelnik państwa Józef Piłsudski rzuca na szale kartę ukraińską. Jest to wielka gra o federację państw, które będą razem współpracować ze sobą, bo są zagrożone przez jednego przeciwnika, przez Rosję. Idzie polska wyprawa na Kijów, wielkie zwycięstwo, ale bolszewicy natychmiast odpowiadają uderzeniem Tuchaczewskiego na północy. To jest jak walka Dawida z Goliatem. Po naszej stronie co jest? Dzielność żołnierza, świadomość celu walki, dobre dowodzenie. Po stronie bolszewickiej różne dowodzenie, ale masa żołnierza. My mamy te rezerwy ograniczone, Rosja nie. Bitwa warszawska jest ostatnią deską ratunku dla Polski, ponieważ straciliśmy już dużo terenu i tylko między Warszawą a Budiem można jeszcze taką bitwę rozegrać. I idzie Tuchaczewski na Warszawę pod hasłem zniszczenia Polski. W krwi utopimy zbrodniczy rząd Piłsudskiego. Piłsudski oczywiście miał potężnych oponentów. Zarzucano mu wszystko. Ciągoty dyktatorskie, pogardę dla polskiego parlamentaryzmu i tego ślady nad wyraz wymowne znajdujemy w karykaturach. To doskonale pokazuje stosunek Polaków do Józefa Piłsudskiego, z którego z czasem zaczęto w ogóle nazywać po prostu dziadkiem. Co ma w sobie coś jednak miłego i nie pokazuje Piłsudskiego jak krwawego dyktatora. Uważano, że jedyną osobą, która dyscyplinuje rozkrzyczany polski Sejm, jest Józef Piłsudski. Przedstawiony tutaj Józef Piłsudski wracający z wypoczynku w Druskiennikach. Widzimy tutaj przerażonych polityków, którzy boją się, że albo Sejm zaraz zostanie rozpędzony, albo Józef Piłsudski zrobi coś naprawdę nieoczekiwanego. Na drugiej z karykatur pod tytułem Zmiana konstytucji widzimy Józefa Piłsudskiego w królewskim płaszczu. Jest to karykatura, która w sposób bardzo dowcipny pokazuje Piłsudskiego mającego w wyobrażeniu Polaków cechy monarchy. No i pewnego rodzaju zaufania Polaków do Piłsudskiego jako jedynowładcy naszego państwa. Mówię to oczywiście trochę z przekąsem, czy też w cudzysłowie. Naczelny wódz Józef Piłsudski przyjmuje plan ryzykowny po dyskusjach z generałem Rozwadowskim, który jest szefem sztabu generalnego polskiego, i decyduje się na grę rang, bo wie, że nawet zatrzymanie ofensywy rosyjskiej pod Warszawą to jest walka na wyczerpanie. My tego nie wygramy. Jeżeli chcemy myśleć o ocaleniu państwa, musimy zadać klęskę głównym siłom Tuchaczewskiego. Klęska to uderzenie na tyły, uderzenie na skrzydło niespodziewane. Ma jeden atut wielki na pewno, Polski Radiowywiad, który informuje o tym, co się dzieje po stronie bolszewickiej. Działa od 19 roku, ale jego największe sukcesy tej komórki kierowanej przez porucznika Kowalewskiego to jest rok 20. To są nasłuchy radiowe, wyłapywanie meldunków i raportów i jednocześnie odszyfrowywanie kolejnych szyfrów bolszewickich zmienianych, bo szyfr się zmienia. Polscy matematycy zatrudnieni w biurze szyfrów, znakomici matematycy, Polska Szkoła Matematyczna w okresie II Rzeczypospolitej należała do czołowych na świecie, rozszyfrowują dosłownie w ciągu kilkunastu godzin każdy szyfr. Jest to wielka pomoc, ale tę pomoc jeszcze trzeba umieć wykorzystać. Polskie dowództwo wiedziało, znało treść depesz dowództwa sowieckiego i wiedziało dużo więcej o ustawieniu armii sowieckiej, niż Sowieci wiedzieli to o ustawieniu armii polskiej. Jak można wiedzieć o nieprzyjacielu wiele i nie wykorzystać tego, pokazał sam Tuchaczewski, który dostał w przeddzień Bitwy Warszawskiej papiery znalezione przy zabitym dowódcy jednego z pułków polskich, gdzie była zaznaczona koncentracja wojsk nad Wieprzem. I Tuchaczewski w swoim przekonaniu, że już zwyciężył, w pogardzie dla przeciwnika, takiej wyższości, dumie, zlekceważył to wszystko.
Kiedy się zorientował, że polska ofensywa rzeczywiście ruszyła, to piorunujące uderzenie z Nadwieprza było już po wszystkim. Został już tylko odwrót. Odwrót, który zmienia się w ucieczkę, bo mamy świetny plan, mamy wodza, który jest zdolny podjąć decyzję. To jest człowiek zapatrzony w te rozwiązania napoleońskie. Piłsudski dopiero w 1920 roku udowodnił, że nie był tylko przywódcą, brygadierem legionistów, ale pełnokrwistym, prawdziwym wojskowym, który w olbrzymiej, wielkiej wojnie o niepodległość Polski potrafił ją ocalić, a tą wojnę wygrać. Kiedy Armia Czerwona stała pod Warszawą, redaktor Stroński, Endek, taki przeciwnik Piłsudskiego, napisał artykuł o cud nad Wisłą. Modli się o cud nad Wisłą. Pokazuje, że to, co się dzieje, te fatalne dowodzenie sprawia, że jedynie cud może nas uratować. No i ten cud się nagle dzieje. Ten młody polski żołnierz młodego wojska zwycięża Armię Czerwoną w wielkiej bitwie nad Wisłą, zadając jej jedną z największych klęsk, jakie w swojej historii poniosła. Bo jest to zniszczenie głównych sił Armii Czerwonej. Potem już przejmujemy inicjatywę strategiczną i zostaje tylko dobicie, jakby dokończenie tej wojny w bitwie nad Niemnem, w operacjach na Wołyniu i w Galicji. Bolszewicy są pozbawieni możliwości prowadzenia dalszej walki. Trocki wyjeżdża na front, bo Lenin wysyła go, żeby sprawdzić, czy da się tą wojnę kontynuować. Mówi nie, nie da się tej wojny kontynuować. Armia się rozpada. Lenin w swoim gniewie na zamkniętym posiedzeniu towarzyszy partyjnych na 9. zjeździe partii wypowiada słowa, można powiedzieć, pewne memento i co z Polakami zrobić. Mówi, będziemy prowadzić politykę walki, będziemy zawierać pokój, nigdy nie ustaniemy w wysiłkach, dopóki nie wykończymy tych Polaków na dobre. To zwycięstwo budowało tak naprawdę etos II Rzeczypospolitej, a za rządów komunistycznych miało być zlikwidowane, zniesione. Nie wolno było tego święta nie tylko obchodzić, ale nawet spalić zniczy, składać kwiatów na grobach żołnierzy z roku 1920. Groziło za to aresztowanie. Cóż zrobiła Bitwa Warszawska? Ocaliła naszą niepodległość, ocaliła kraje bałtyckie, ocaliła Czechy, Austrię i Węgry przed inwazją Armii Czerwonej, która już była przez Lenina szykowana, kiedy Armia Czerwona stała pod Warszawą. Zachód przyjął polskie zwycięstwo z zaskoczeniem, w pewnym sensie z zadowoleniem, ale też niedocenieniem. Pomniejszano znaczenie tego zwycięstwa, jedynie Francuzi porównywali to do zwycięstwa nad Marną. Hoover ze Stanów Zjednoczonych, MacArthur, że wymienię te najważniejsze nazwiska, Lord Dalbernow nazwał bitwę nad Wisłą 18. decydującą bitwą w dziejach świata. Pozwolę sobie zacytować słowa autorstwa pisarki Marii Dąbrowskiej. Dzięki tej dopiero wojnie staliśmy się naprawdę narodem. Odzyskaliśmy prawdziwie własną siłą niepodległość. I myślę, że te słowa właśnie mogą być mottem naszej opowieści. Temat Bitwy Warszawskiej był mi niewiele znany, ze względu na to, że historię, którą uczyliśmy się przed 1989 rokiem, była mocno zdeformowana. I zdaję sobie sprawę, że uczestniczymy w jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które dotyczą w ogóle naszego śladu, który zostawiamy dzisiaj jako obywatele, mieszkańcy tutaj w Polsce czy w Europie. To krzepiło, zwłaszcza w latach II wojny światowej, kiedy przyszło nam bardzo ciężko czekać i cierpieć ogromnie, oczekiwać na to ostateczne zwycięstwo. Krzepiło także, pamiętam, w czasie i stanu wojennego, i w czasie tej Polski Ludowej, kiedy były takie bardziej represyjne działania władz. Natomiast zwycięstwo, to niespodziewane, szalone, które zdumiewało Europę, to było coś budującego bardzo optymizm i nadzieję na przyszłość.